Cześć wszystkim. Mam nadzieję, że dobrze rozpoczęliście ten tydzień. Ostatnio prosiliście o szereg filmów dotyczących, i tutaj nie wiem jak to nazwać, ja je nazywam runami, ktoś inny nazywa je kamykami, po angielsku mówi się na nie gems, a oficjalnie nazywają się jednostkami przemiany energii. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć Wam na pytanie odnośnie poziomów jednostek przemiany energii oraz ilości wymaganych sztuk, aby podnieść je na wyższy poziom. W kolejnych filmach będę chciał podjąć się nowych tematów, wcześniej nieomawianych na moim kanale, ale w dalszym ciągu dotyczących run w State of Survival. A teraz do rzeczy. W zeszłym tygodniu pewien gracz zadał mi całkiem ciekawe pytanie, na które nie znalazłem odpowiedzi. Zacząłem więc obliczać. Pytanie brzmiało, jak wiele sztuk jednostek przemiany energii potrzebujesz, aby podnieść jedną jednostkę na poziom 9? Odpowiedziałem, że 1000, ale ile dokładnie? Pytanie jest sensowne, pytanie jest dobre, odpowiedź jest zaskakująca, pomaga nam matematyka. Z odpowiedzią poradziłby sobie każdy gracz, który ukończył powiedzmy 6. klasę szkoły podstawowej, ale z racji, że lubię tworzyć dla Was materiały, a Wy lubicie je oglądać, policzyłem to za Was. I tak, aby awansować jedną jednostkę, przemianę energii z poziomu 1 na 2 potrzebujemy 4 sztuk jednostek. Jedną jako bazową, którą będziemy podnosić, 3, które zostaną zużyte celem podniesienia jednostki bazowej. Identycznie sytuacja wygląda na wyższych poziomach, na każdym poziomie, niezależnie czy jest to poziom 3, 5, 7 czy 9. Gdybyśmy posiadali 4 jednostki przemiany energii na poziomie 8, będziemy w stanie stworzyć jedną jednostkę na poziomie 9. A więc pytanie zasadnicze: ile? Ile jednostek przemiany energii pierwszego poziomu potrzebujemy, aby stworzyć jednostkę 9 poziomu? Stworzenie jednostki drugiego poziomu możemy obliczyć podnosząc 3 jednostki pierwszego poziomu. Stworzenie jednostki trzeciego poziomu możemy obliczyć jako kwadrat liczby 3, ponieważ potrzebujemy 3 jednostki drugiego poziomu, które są tworzone przez 3 jednostki pierwszego poziomu. Prawda, że proste? Jednostkę przemiany energii czwartego poziomu tworzymy poprzez podniesienie liczby 3, czyli jednostki podstawowej, do sześcianu. Czyli 3 razy 3 razy 3 równa się 27. To znaczy, że na stworzenie jednej jednostki czwartego poziomu potrzebujemy zużyć 27 jednostek pierwszego poziomu. Idźmy dalej. Jednostkę energii piątego poziomu tworzymy zużywając 3 do potęgi czwartej jednostek pierwszego poziomu, czyli 81 run pierwszego poziomu. Jednostkę energii szóstego poziomu tworzymy zużywając 3 do potęgi piątej jednostek pierwszego poziomu. Daje nam to wynik 243. Czyli, aby uzyskać jedną jednostkę energii szóstego poziomu, musimy zużyć 243 sztuki jednostki pierwszego poziomu, tego samego typu oczywiście. Idźmy dalej. Jednostkę energii siódmego poziomu tworzymy zużywając 3 do potęgi szóstej jednostek pierwszego poziomu, czyli 729 elementów pierwszego poziomu. I teraz zaczyna się prawdziwa rzeźnia. Aby stworzyć jedną jednostkę energii 8 poziomu potrzebujemy podnieść liczbę 3 do potęgi 7, czyli zużyć 3 razy 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 3 jednostek pierwszego poziomu. Nie musicie liczyć. Wynik to 2187. A teraz wisienka na torcie. Wyobraźcie sobie, że zużyliście 3 razy 2187 jednostek energii. Pragnę zaznaczyć, że cały czas chodzi tutaj o jednostki tego samego typu, czyli atak, obrona, zdrowie itd. Aby stworzyć tylko jedną jednostkę przemiany energii poziomu 9, potrzebne jest 6561 run pierwszego poziomu. I to jest odpowiedź na nasze pytanie postawione na początku filmu. I teraz bonus. Jeżeli mówimy o zwykłych runach, tak jak wspomniałem, zdrowie, obrona, atak, to jest to dosyć łatwe do zrobienia pomimo wielkości tych wszystkich liczb. Ale biorąc pod uwagę bardziej zaawansowane jednostki przemiany energii, takie jak wzmocnienie mnożnika obrony, zdrowia czy zabójczości oddziałów, to kwoty wydatków, o jakich mówimy, robią się straszniejsze niż 3 razy 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 3, czyli 3 do potęgi 8, wymagane do stworzenia jednej jednostki poziomu 9.
To tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie poddawajcie się i twórzcie runy. Życzę szczęścia w losowaniu dodatkowych bonusów. A jeżeli spodobało Wam się to wideo, zostawcie lajka i komentarz. Tymczasem do zobaczenia.